no wyobraźmy sobie, jeżeli taki prezes wie, że personalnie dotknąć go może kara za niespełnienie wymogu, będzie żywo zainteresowany wdrożeniem danej regulacji. Podobnie organizacje bardzo często zaczynają inwestować w bezpieczeństwo, zajmować się w ogóle tematyką cybersecurity dopiero w momencie, jak zostaną zaatakowane. Jest jeszcze jeden argument, dla których firmy korzystają z zewnętrznych dostawców, a mianowicie wiedza. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu C-Talks. Ja nazywam się Marta Przeor. W C odpowiadam za rozwój sektora publicznego oraz utilities. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z naszym ekspertem cyberbezpieczeństwa, Dawidem Jankowskim. Dawid, czy mógłbyś powiedzieć coś o sobie? Cześć, w SI pracuję już 16 lat. W chwili obecnej kieruję Centrum Kompetencyjnym Cybersecurity, czyli jestem odpowiedzialny za wszystkie projekty i usługi z obszaru bezpieczeństwa, które dostarczamy dla naszych klientów. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o NIS-2, czyli nowych regulacjach unijnych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dyrektywa ta ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury kluczowej i usług cyfrowych w Europie. Zastanówmy się, jakie wyzwania stoją przed firmami w związku z wdrożeniem NIS-2. W zasadzie jest to druga regulacja tego typu. W Europie obowiązuje już NIS-1, w Polsce jako ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i dotyczy ona firm będących operatorami usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. NIS-2 natomiast znacząco rozszerza ilość sektorów i organizacji podległych regulacji. Na przykład w UKSC mieliśmy sektory takie jak energetyka. W NIS-2 będziemy mieli nowe sektory jak produkcja żywności, produkcja samochodów, maszyn, produkcja leków, związków chemicznych, większość sektora publicznego. Czy to oznacza, że firmy, które podlegały pod ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nie muszą już nic robić? Nie do końca. NIS-2 definiuje szereg wymogów, które firmy muszą spełniać. Na przykład muszą mieć zdefiniowane procesy zarządzania podatnościami, muszą mieć zdefiniowany proces zarządzania ryzykiem w organizacji, proces odpowiedzi na incydenty. I te procesy wymagane też były w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Natomiast jest też szereg nowych wymogów, na przykład zarządzanie bezpieczeństwem poddostawców. I jest to obecnie bardzo ważne, ponieważ jeżeli prześledzimy sobie ostatnie takie poważne ataki, które mają miejsce na świecie, no to bardzo często one są spowodowane nie przez zabezpieczenia w firmie, która uległa atakowi, tylko przez jakiegoś jej poddostawcę. A wróćmy do samego NIS-2. Co to oznacza dla firm w praktyce? Jak powinniśmy się przygotować? Zacznijmy od tego, jak nie powinny firmy się przygotować, czyli firmy nie powinny zaczynać od wyboru jakiegoś technicznego rozwiązania. To niestety jest coś, co my często widzimy w praktyce, że firma rozpoczyna od kupienia jakiegoś oprogramowania, jakiejś aplikacji do bezpieczeństwa, która miała zdefiniowane, że jestem zgodna z NIS-2. No i efekt jest taki, że potem musi dostosowywać procesy do danej aplikacji. Prawidłowe podejście powinno być, zaczynamy od analizy obecnego stanu i porównujemy obecny stan z tym, jakie są wymogi regulacji, czyli przeprowadzamy tak zwaną analizę gap. Daje nam to możliwość skorzystania z istniejących procesów, jak również w rezultacie będziemy mieli listę rzeczy, które musimy zrobić, więc mamy bardzo dobrze przygotowany plan projektu wdrożenia regulacji. Brzmi jak ogrom obowiązków. W takim razie jak wybrać te najważniejsze elementy? Od czego zacząć przygotowanie do wdrożenia? Przede wszystkim wdrożenie NIS-2 dotyczy całego obszaru bezpieczeństwa w organizacji. Nie jest to tylko kawałek, jakaś jedna aplikacja, jeden fragment. Wymogi są tak szerokie, że dotyczą całości. I zaczynając od definicji procesów i wdrożenia tych procesów, no mamy taką pułapkę dla organizacji, bo zdefiniować i wdrożyć proces jakiś jest stosunkowo łatwo. Natomiast jeżeli my go źle zaprojektujemy, to ten proces zamiast pomagać organizacji będzie szkodził, bo nie będzie efektywny i nikt go nie będzie używał.
Po tym, jak poprawnie zdefiniujemy proces, który uwzględnia warunki danej organizacji, uwzględnia dobre praktyki, na przykład NIST Cyber Security Framework lub ISO 27001, firma ma podstawę, gdzie potem definiuje sobie narzędzia dla danego procesu i ma zapewnione bezpieczeństwo organizacji. I tak naprawdę dopiero na tym etapie powinniśmy rozmawiać o wdrażaniu konkretnych narzędzi czy systemów informatycznych, tak? Tak, prawidłowo najpierw analiza. Im ona jest bardziej dokładna, tym później mamy mniej pracy. Następnie definiujemy procesy, wdrażamy procesy, czyli robimy tak jak ja to mówię, papierowe cyber security. I jak już to mamy, wybieramy narzędzia i wdrażamy narzędzia. Często może się okazać w trakcie, że organizacja nie musi wydawać pieniędzy na narzędzia, bo generalnie narzędzia w cyber security z reguły są drogie. Można zamiast kupić jakieś narzędzie, można na przykład troszkę inaczej proces sformułować. Przykładowo, jednym z wymogów jest, że musimy mieć szkolenia, security awareness i świadomość w organizacji, zamiast kupować jakieś rozwiązanie, które będzie budowało nam security awareness, przecież możemy po prostu wdrożyć sobie okresowe szkolenia, które kończą się jakimś podstawowym testem wiedzy i to również będzie spełnienie wymogów regulacji. Czy wyobrażam sobie, że tu jest właśnie to pole do popisu dla firm, które specjalizują się w cyberbezpieczeństwie i chyba moglibyśmy jako organizacja skorzystać i pod kątem ograniczenia czasu na wdrożenie i pod kątem kosztów całego procesu, właśnie korzystając z usług takich firm jak SEA, czy też inna firma, bo tych firm na rynku jest coraz więcej. Zdecydowanie. No szczególnie ten czas robi tutaj, dwie rzeczy. Koszty, jeżeli wiemy co robimy, to zrobimy to na pewno szybciej i taniej. No i to też jest ważne, żebyśmy zdążyli, tak jak już wcześniej wspomniałaś. Generalnie nowa wersja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będzie jakoś na początku 2025 roku przeprocesowana u nas w Sejmie. Potem mamy jakieś vacatio legis, więc pewnie trzeci kwartał, tak szacuję, to będzie termin obowiązywania. Wbrew pozorom to nie jest dużo czasu, a nawet mało czasu na wdrożenie, No właśnie, co grozi firmie, która nie zdąży i nie dostosuje się do wymogów dyrektywy? Jeżeli jest to firma kluczowa, no to kara to jest 10 milionów euro lub 2% rocznego obrotu, globalnego rocznego obrotu dla organizacji. Natomiast jeżeli jest to firma z sektora ważnego, no to jest to 7 milionów i również 2% obrotu. W zależności, która kwota jest większa, bo jest brana większa. Oprócz wysokich kar finansowych dla firm, które nie wdrożą NIS-2, warto też pamiętać o konsekwencjach personalnych dla prezesów i członków organów zarządzających. Czy mógłbyś troszkę powiedzieć na ten temat? Dokładnie. I tu jest dobrze pokazane, że Unia Europejska poważnie podchodzi do tej regulacji i poważnie podchodzi do bezpieczeństwa, wprowadzając takie, powiedzmy, kary personalne, gwarantują sobie, że firmy faktycznie wdrożą te wymogi. No i takimi karami na przykład dla kadry zarządzającej jest czasowy zakaz sprawowania funkcji zarządczych w organizacji. Warto też chyba wspomnieć, że tej odpowiedzialności personalnej nie można scedować na niższe szczeble zarządzania w organizacji, tak? Czyli nawet jeżeli to dyrektor IT ma odpowiadać za wdrożenie NIS-2, to odpowiedzialność za niewykonanie tego obowiązku i tak poniesie prezes firmy. Dokładnie, no ale to jest też świadomość praktyki. No w praktyce w firmach tak wygląda, że dział IT dostanie wymóg, coś zróbcie, nie dostaną funduszy z góry, więc nie są w stanie tego wdrożyć. No i do tej pory musieli wymyślić, że coś zrobią i tak trochę prześlizgiwać się po wymogach. Natomiast teraz, jeżeli, no wyobraźmy sobie, jeżeli taki prezes wie, że personalnie dotknąć go może kara za niespełnienie wymogu, będzie żywo zainteresowany wdrożeniem danej regulacji, będzie to kontrolował i będzie gotowy, no, utworzyć budżet do tego celu.
Wróćmy do sektora energetycznego, gdyż to właśnie wiele firm z tego sektora stanowi podmioty kluczowe dla bezpieczeństwa państwa. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy nie wyobraża sobie choćby jednego dnia bez naładowania komputera czy telefonu komórkowego, ale tak naprawdę brak energii elektrycznej zaburza funkcjonowanie całego państwa. Jest to na przykład zaburzenie funkcjonowania szpitali czy ruchu drogowego. Czy NIS-2 rzeczywiście pozwala na uniknięcie tego typu zagrożeń? Stuprocentowe niestety nie. Nie ma możliwości, żeby mieć gwarancję, że unikniemy zagrożenia. Natomiast natomiast ryzyko wystąpienia jakiegoś włamania będzie zdecydowanie mniejsze. To przykładowo montujemy w samochodach systemy bezpieczeństwa. Nie gwarantuje nam to, że nie będziemy mieli wypadku. Natomiast na pewno zmniejsza prawdopodobieństwo danego zdarzenia drogowego. Dodatkowo, jeżeli firma zaimplementuje wymogi, na przykład wdroży proces zarządzania incydentami, będzie przygotowana i w momencie, kiedy nastąpi dany atak, nastąpi przełamanie zabezpieczeń organizacji, będzie potrafiła na niego sprawnie zareagować. Przez sprawnie mam na myśli, szybko zidentyfikuje dane zagrożenie i szybko rozwiąże i zrealizuje działania zaradcze. Efekt tego jest taki, że szkody będą dużo mniejsze i być może będzie to tylko tymczasowe wyłączenie prądu w jakiejś jednej dzielnicy miasta, a nie na przykład dwudniowa awaria w całym województwie. Systemy energetyczne działają często w skali transgranicznej. Czy dyrektywa NIS-2 wspiera również taką perspektywę? Tak. Wymogi dyrektywy to nie są tylko wymogi nakładane na organizacje, ale również na poszczególne państwa. Państwa mają swoje komórki do analizowania incydentów bezpieczeństwa, tych, które się wydarzą i komunikacji między innymi krajami. Między innymi dlatego też, i tu już jest wymóg dla organizacji, organizacje muszą, jeżeli będą ofiarą jakiegoś ataku, muszą taki incydent zgłosić i w zależności, czy to będzie krytyczny incydent, czy mniej poważny, no może być wymóg na przykład 24 godzin na zgłoszenie danego incydentu. Ten incydent następnie trafia do komórki CSIRT, na przykład CSIRT-Gov, CSIRT-MON i te organizacje tak w uproszczeniu rozsyłają informacje o danym typu ataku do podobnych podmiotów, czyli na przykład jeżeli jedna elektrownia została zaatakowana, zostaną te informacje wysłane do innych elektrowni w ramach u nas w kraju, w Polsce, ale również zostaną przesłane do odpowiednich organów w innych państwach Unii Europejskiej. Dzięki temu zabezpieczamy się przed takim atakiem, który miałby globalną skalę, mamy możliwość ograniczenia. Rozmawiamy o sektorze energetycznym. Czy w takim razie jest w ogóle jakakolwiek różnica przy wdrażaniu NIS-2, jeżeli chodzi właśnie o firmy energetyczne w stosunku do innych sektorów? W zależności od sektoru, z którym porównujemy, te różnice mogą być znaczące i one przede wszystkim wynikają z faktu, że przeciętna firma energetyczna, niech będzie jakaś elektrownia, ona łączy dwa światy, świat IT i świat OT. Czy mógłbyś wyjaśnić ten skrót OT? Co to właściwie znaczy? OT to jest Operational Technology, czyli można sobie wyobrazić, że to jest takie IT w fabryce. I o ile my już mamy doświadczenie jako specjaliści w tym świecie IT, potrafimy zabezpieczać sieci komputerowe, potrafimy zabezpieczać komputery i wiemy, no działamy w tym obszarze cyberbezpieczeństwa od kilkunastu lat, natomiast świat OT był do tej pory troszkę tak z tyłu i tak naprawdę organizacje bały się dotykać, bo było takie podejście, jak działa, to nie dotykajmy, bo może ktoś zrobi jakąś zmianę i nam fabryka przestanie działać, jakieś maszyny zostaną zablokowane. No i w tym wypadku wdrożenie regulacji w tych obszarach OT no, stanowi dużo większe wyzwanie dla organizacji.
Myśląc o maszynach czy urządzeniach, myślimy raczej o bezpieczeństwie fizycznym, typu zamknięcie danej elektrowni na klucz, żeby nie dostał się tam nikt nieuprawniony. Czy w takim razie bezpieczeństwo OT to jest coś więcej? Tak, zdecydowanie. De facto w OT jest też bardzo dużo oprogramowania i systemów. One się tylko... To też są systemy tak jak w IT, też mamy sieci, bo te urządzenia ze sobą są połączone, te urządzenia ze sobą muszą się komunikować, człowiek musi się komunikować z tymi urządzeniami, natomiast różnica jest przede wszystkim w tym, że często te urządzenia to są urządzenia na przykład sprzed 20, 30, 40 lat, napisane w taki sposób, że chociażby wymogi NIS są związane na przykład z wdrożeniem procesu zarządzania podatnościami w organizacji. I teraz jeżeli myślimy o naszym swojskim świecie IT, to de facto możemy użyć sobie konkretnych narzędzi, przeskanować i znaleźć dane podatności. W świecie OT natomiast taki zwykły skan najprawdopodobniej spowoduje, że połowa maszyn przestanie działać. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ one nie były projektowane z myślą o jakichkolwiek dodatkowych aktywnościach, dodatkowych działaniach. Czasami jest tak, że mamy fabrykę, są urządzenia i one troszkę na siłę zostały ze sobą połączone. No i w tym momencie, jeżeli my jakoś komunikację dodatkowo do nich zrobimy, nagle okazuje się, że dana maszyna się zawiesiła. A jak mamy całą linię produkcyjną, no to wystarczy, że jedna maszyna przestanie działać albo odpowiadać w sposób nieprawidłowy, no już mamy wyłączoną całą linię produkcyjną. Czy w takim razie możemy w ogóle wdrożyć jakieś zabezpieczenia bez konieczności wymiany całych linii produkcyjnych, czy choćby pojedynczych maszyn? Spokojnie, organizacje nie muszą wymieniać swojego parku maszynowego. Są odpowiednie procesy, odpowiednie rozwiązania i narzędzia bezpieczeństwa, które są dedykowane właśnie do środowisk OT. Wygląda na to, że NIS2 to nie są tylko formalne regulacje, ale szansa na realną poprawę poziomu bezpieczeństwa w organizacjach. Jak oceniasz przydatność tej dyrektywy, szczególnie w polskich realiach? Osobiście uważam, że ona jest bardzo przydatna. I ona przydatna jest głównie z tego względu, że zagrożenia cybernetyczne to są tak jak inne zagrożenia i większość ludzi i organizacji też traktuje je podobnie. Każdy myśli sobie, mnie nie dotyczy i zagrożeniem staje się dopiero, jak zacznie mnie dotyczyć. Podobnie organizacje bardzo często zaczynają inwestować w bezpieczeństwo, zajmować się w ogóle tematyką cybersecurity dopiero w momencie, jak zostaną zaatakowane. A to już jest zdecydowanie za późno. Sam NIS2 wymaga od organizacji pomyślenia o bezpieczeństwie i wdrożenia takich podstawowych mechanizmów, bo NIS2 nie ma jakichś niesamowitych wymogów technicznych, nie ma jakichś takich rzeczy, które organizacje by musiały bardzo drogo wdrożyć. To są takie podstawy, które gwarantują firmie, że jest w miarę bezpieczna. Powiedziałeś o inwestowaniu. Większość firm tak naprawdę ma ograniczony budżet. Co w takim razie poleciłbyś prezesowi, który chce zacząć dbać o poziom bezpieczeństwa swojej organizacji? W co warto zainwestować na początku? Tak jak wspomniałem, jeżeli mówimy o spełnieniu dyrektywy, zacznijmy od analizy gap i następnie na jej podstawie podejmujmy decyzje, bo to też wszystko zależy od organizacji. Ja dam taki przykład, proces obsługi incydentów. W zależności jaka jest organizacja, firma może zdecydować, że sama będzie zarządzała, monitorowała i obsługiwała incydenty. Z tym, że jeżeli organizacja nie jest na tyle duża, żeby to było dla nich efektywne, może skorzystać sobie z zewnętrznego dostawcy, który będzie dla tej firmy prowadził proces monitoringu i obsługi bezpieczeństwa. I w takim wypadku jest na przykład dla organizacji to zdecydowanie bardziej efektywne kosztowo. Myślę, że nie zawsze chodzi wyłącznie o kwestie finansowe, ale czasami jest to też spełnienie różnych wymogów formalnych czy organizacyjnych. My na przykład mieliśmy okazję współpracować właśnie z firmą energetyczną, która zleciła nam realizację usługi Security Operations Center właśnie ze względów organizacyjnych, to znaczy miejsca, w którym pracowali nasi konsultanci,
takie miejsce, biuro powinno być zgodne z wymogami ustawy. Czy mógłbyś o tym opowiedzieć? Dokładnie, dostawcom usług cyberbezpieczeństwa jest dużo łatwiej spełnić takie wymogi formalne, ponieważ to nie jest jeden projekt dla nas. Mamy więcej projektów, możemy zainwestować w odpowiednie biuro, które spełni normy bezpieczeństwa, jakie narzuca nam ustawa. Jest jeszcze jeden argument, dla których firmy korzystają z zewnętrznych dostawców, a mianowicie wiedza. Jeżeli my zrealizowaliśmy taką analizę gap, jeżeli my wdrożyliśmy takie procesy u wielu organizacji, to jest nam dużo łatwiej wdrożyć to w kolejnej organizacji niż osobom z wewnątrz organizacji, które będą robiły to pierwszy raz. Wybiegając w przyszłość, od stworzenia dyrektywy NIS2 minęło już trochę czasu, a dalej nie została ona zaimplementowana do polskiego prawa. Czy w międzyczasie pojawiły się jakieś nowe rodzaje cyberzagrożeń, które nie zostały ujęte w dyrektywie, ale być może powinny zostać wzięte pod lupę przez firmy dbające o bezpieczeństwo swoich systemów? I to jest właśnie bardzo duża zaleta regulacji NIS2. Ona nie wskazuje na konkretne zagrożenia i jak zabezpieczyć się przed konkretnym zagrożeniem. Regulacja mówi nam, jak zabezpieczyć ogólnie naszą organizację i co jest kluczowe dla zabezpieczenia tej organizacji. Przykładowo w momencie, kiedy była projektowana ta ustawa, nie mieliśmy jeszcze takiego boomu na sztuczną inteligencję, nie mieliśmy tych rozwiązań jak ChatGPT, jak Microsoft Copilot, ale ustawa uwzględnia to. Jeżeli w organizacji wdrożymy sobie takie rozwiązanie, ustawa powiedziała, że mamy mieć proces zarządzania ryzykiem i analizy ryzyka, więc zgodnie z tym procesem również zrobimy analizę ryzyka dla danego rozwiązania. I podobnie, jeżeli wyjdzie inna technologia, nowa technologia, jeżeli pojawią się nowe zagrożenia, procesy zarządzania ryzykiem, zarządzania podatnościami, zarządzania incydentami i odpowiedzi na incydentów, one zadziałają tak samo dobrze jak dla tych znanych zagrożeń. Czyli mimo tego, że dyrektywa zostanie w końcu zaimplementowana w formie ustawy, a więc narzuci na firmę pewne obowiązki, powinniśmy ją chyba raczej traktować jako taki zbiór dobrych praktyk i drogowskaz do tego, w jakim kierunku podążać, żeby naprawdę chronić swoje systemy. Dokładnie. Natomiast tutaj też mocno zależy od tego, jak organizacja chce do tego podejść. Regulacja NIS2 jest jak każda inna regulacja i do niej można podejść tak, że skorzystamy i efektywnie wdrożymy bezpieczeństwo, a może być tak, że będziemy chcieli tylko spełnić wymogi. Więc zamiast skupić się na tym, że mamy mieć dobre bezpieczeństwo z organizacji, skupimy się na tym, że będziemy mieli dużo dokumentów, które będziemy mogli przedstawić podczas audytu i również będziemy zgodni z regulacją, natomiast to nie znaczy, że my realnie będziemy bezpieczni jako organizacja. I dlatego wdrożenie dyrektywy NIS2 jest dobrym momentem, by kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo organizacji. Dawid, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.